Monster Bike, który swoim wyglądem przyciąga wzrok, oto nasz najnowszy Deckers Fat Trike. Cześć, z tej strony Damian z firmy Deckers. Dziś zaprezentuję Wam kolejną maszynę, która docelowo ma przyciągać wzrok na miejskich bulwarach. Bardzo często w naszych firmach opowiadam, że nasze trójkołowce projektowane są pod turystykę dalekosiężną, pod wyprawy z sakwami. Ta maszyna również będzie do tego służyć, ale jej głównym celem było zaprezentowanie się w mieście i możliwość użytkowania tego na bulwarach miejskich, gdzie będzie przyciągała wzrok. Projektując ten model, nasz klient zwrócił nam uwagę, że będzie korzystał z dróg publicznych oraz jazdy po mieście, więc chcieliśmy, żeby klasyfikował się nadal jako rower ze wspomaganiem elektrycznym, więc mamy możliwość zablokowania pojazdu do 25 km na godzinę, ograniczenia go do mocy znamionowej 250 W oraz dezaktywacji manetki gazu. Te trzy parametry powodują, że możemy spokojnie użytkować ten rower po ścieżkach rowerowych czy po parkach i spokojnie możemy jeździć po drogach publicznych. Jednak kiedy zjedziemy z tych dróg publicznych i ruszymy gdzieś głęboko w teren, obwieszczając się sakwami, możemy wykrzesać z tego pojazdu cały potencjał mocy, więc wtedy odpalając manetkę gazu, odpalając jego pełne parametry, możemy rozpędzić ten pojazd do ponad 40 km na godzinę, wykrzesując z niego prawie 3000 W mocy i w tych wszystkich parametrach mamy do dyspozycji dwie potężne baterie o pojemności każda z nich po 37 Ah, czyli 1800 Wh. Dzięki temu macie możliwość pokonania około 200 km na jednym ładowaniu i pokonywania tego dystansu w bardzo komfortowy sposób, bo pełne zawieszenie plus duża moc silnika powoduje, że ta maszyna zmienia się w prawdziwego potwora. Nasze pojazdy są bardzo nietypowe, więc nietypowe jest również wsiadanie do tego typu pojazdu. Wsiadamy zawsze od przodu. Jest to bardzo komfortowy sposób, bo nie wymaga jakiejś szczególnej umiejętności i przed sobą pojawia nam się cały kokpit do sterowania. Jeżeli chodzi o parametry, którymi możemy zarządzać, to wszystko mamy do dyspozycji pod wyświetlaczem, który prezentuje nam wszystkie parametry dotyczące mocy, prędkości, pojemności baterii, temperatury, jaka występuje w silniku oraz jaką mamy na zewnątrz. Kolejnym elementem w tym pojeździe jest zestaw pakiet oświetlenia, który możemy sterować sobie właśnie z kokpitu. Mamy oświetlenie przedniej i tylnej lampy, kierunkowskazy oraz klakson. Z prawej strony mamy przełącznik do biegu wstecznego, manetkę gazu, klamkę hamulcową, która odpowiada za dwa przednie koła, ładowarkę USB oraz uchwyt na telefon. Projektując nasze pojazdy, bardzo duża część komponentów jest wykorzystywana z branży rowerowej. Z tego też powodu wykorzystaliśmy na przykład klamki hamulcowe, które są klamkami do hamulców hydraulicznych. Odwróciliśmy je do góry nogami, ale żeby piasek nie dostawał się do tłoczków, zamaskowaliśmy to specjalnym mieszkiem, trochę na zasadzie wajchy do zmiany biegów, które osłania nam klamkę hamulcową przed potencjalnym zapyleniem się przed piaskiem czy kurzem. Detal jest wydrukowany na drukarce 3D, a uszyty mikromieszek osłania nam to wszystko i zabezpiecza klapkę. Jednym z bardzo ciekawych dodatków, który jest zamontowany w tym rowerze, są poduszki pod nadgarstki, które już w ostatnim czasie widzę, że bardzo często klienci sobie upodobali, ale nie ma się co dziwić z tego powodu, że odciążają bardzo mocno ręce przy długogodzinnych wyprawach. Poduszka jest obszyta materiałem typu softshell, a wypełniona jest żelowym wkładem, który powoduje, że jest bardzo komfortowa podczas długich podróży i nie powoduje żadnych odleżeń ani przytarć na dłoniach. W naszych pojazdach staje to już się standardem, czyli wielowahaczowe zawieszenie oraz drążek stabilizatora, który w bardzo fajny sposób poprawia komfort jazdy na trójkołowcu. W ostatnim czasie w naszych trajkach montujemy grupę DOR z układem Halotech 2, z potrójnym blatem z przodu, z dziesiątką z tyłu.
układ hamulców hydraulicznych również na grupie DOR z klamką, która odpowiada za hamowanie dwóch przednich kół i drugą klamką hamowanie tylne. Wszystkie dampery, które podpierają nasz układ pełnego zawieszenia, są damperami powietrznymi z pełną regulacją dolnego, górnego saga oraz regulacją płynności skoku. Mają możliwość blokady, więc kiedy wyjeżdżacie takim pojazdem na szosę i będziecie chcieli pokonywać troszkę większe dystanse i żeby ten pojazd był cały czas stabilny, to wtedy mamy możliwość zablokowania pełnej amortyzacji. W każdym filmie bardzo mocno również podkreślamy, że są to pojazdy komfortowe, a sercem tego komfortu jest fotel. Jest oparty na zasadzie troszkę jak hamak, ponieważ mamy dwa pałąki po bokach, między którymi jest przewieszona siatka i przepleciona sznurkami, jak w but sznurówce. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dobrze dopasować sobie napięcie siatki fotela i dostosować pod ergonomię własnych pleców. Kolejnym elementem w tym fotelu jest możliwość regulacji kąta nachylenia fotela. Mamy tu kilkucentymetrowy hak, który po otworzeniu szybkozamykacza możemy ustawić pod konkretny kąt pochyłu pleców. Kolejnym elementem, który daje pełną możliwość regulacji pod głowę, daje również na systemie szybkozamykaczy możliwość wyregulowania zagłówka. Możemy ustalić sobie jego kąt oraz wysokość pozycji zagłówka. Jeżeli szukasz komfortowego podróżowania i pojazdu, który będzie idealnie skonfigurowany do Twoich potrzeb, to serdecznie zapraszam do naszego warsztatu, bądź odwiedź naszą stronę i zobacz siatkę naszych dealerów, u których możesz przetestować tego typu konstrukcje i zamówić jeden z takich pojazdów specjalnie dla siebie.